Po tych 2 długich latach, podczas których Japonia była zamknięta dla turystów, wraz z DM Japan lecimy zdmuchnąć kurz z driftowozów i ponownie przetrzeć szlaki uwielbianej przez nas wszystkich Japonii. Ja nazywam się Stanny, a to jest Japan Trip 2022. Mimo że każdy dzień zaczynaliśmy bardzo podobnie, to codziennie czuliśmy tą samą ogromną dawkę podekscytowania oraz emocji związanych z najprostszymi czynnościami, takimi jak właśnie poranne zakupy w Family Mart. Powiem tak, ilość tych produktów nie przestawała zaskakiwać nikogo z nas, a jakość sprzedawanego przez nich jedzenia, które jest gotowe po wyjęciu z pudełka, była niesamowita. Do dziś, codziennie wchodząc do naszych polskich sklepów, przypominam sobie o kanapkach z jajkiem oraz szyn. Klasycznie, podczas wjazdu na Ebisu każdy z nas musiał wypełnić pliczek dokumentów oraz zakupić wjazdówkę, włącznie z pasażerami czy też mediami. Jednakże nie bójcie się, koszta nie były wcale duże i porównywalne do kosztów wyjścia do kina w Polsce. Podczas jak wszyscy się szykowali do jazdy i ogarniali kilka detali w swoich wozach, my postanowiliśmy udać się na krótką wycieczkę krajoznawczą po torze. To, co właśnie widzicie, to samochody Team Orange, legendarnego teamu driftowego, do którego należy właściciel całego kompleksu Ebisu. Jako że tor znajduje się na terenie zoo, no to my uznaliśmy, że dobrym pomysłem będzie pojechać, przywitać się ze zwierzakami, bo w końcu to ich teren, a my jesteśmy tu tylko gośćmi. W pewnym momencie, zupełnie przypadkowo, usłyszeliśmy głośny dźwięk wolnosącego 4-cylindrowego silnika w połączeniu z ITB w stronę nitki Nishi. Z ciekawości pojechaliśmy sprawdzić, co to jest, i tym sposobem znaleźliśmy się na lokalnym track dayu AE86, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć dziesiątki Hachiroków w wielu różnych stylówkach. Dotychczas nie miałem za dużo doświadczenia z tymi autami. Raz nim jechałem, a na żywo widziałem je może dosłownie 4 lub 5 razy. Nie oszukujmy się, jest to legendarna buda i obcowanie z nią w Europie nie jest czymś, co mamy na co dzień. To nie był chyba jakiś bardzo wyjątkowy event, raczej pojeżdżawka zorganizowanej grupki dla posiadaczy Hachi, patrząc po tym, że niektórzy spali w samochodach, a inni biwakowali z całą rodziną. Po drodze do boksów zajechaliśmy na szybką myjkę, tankowanie i udaliśmy się zobaczyć, jak radzi sobie reszta, żeby złapać się w grupę, i ruszyliśmy w stronę toru. Podczas naszego pobytu trafił się jeden taki dzień, gdzie nie kupowało się wjazdówek na bramie, tylko w tym samym miejscu, gdzie płaciło się za paliwo, czyli w biurze obsługi toru. Tam pani wyciągała karteczki i zaznaczała, na których trasach danego dnia można się poruszać, a na których nie. Tutaj ta Japonia przy tego driftu. Codziennie musimy driftować, zmuszają. Wszyscy nie mogli się doczekać już jazdy. Nie licząc School Course, zaczynamy od Kity. Ogromna i szybka patelnia poprzedzona atakiem na bandę przy wyjeździe z lasu pod górkę z ogromnej prędkości, co w całości umożliwia tandemy pełne adrenaliny i zabawy. W szczególności, kiedy atakujesz tą bandę z trzeciego biegu, nie wiedząc, co czeka na ciebie za zakrętem, a kiedy spojrzysz w lusterko, widzisz kolejnego JZX-a ładującego ci się prosto w drzwi. Brzmi pięknie, co? To teraz zapraszam na seans.
Ten wyjazd to było jedno wielkie skupisko losowych wydarzeń, których nawet nie moglibyśmy sobie wymarzyć, myśląc o tej podróży. Kolejnym z nich był Track Day Porsche, zorganizowany pod szyldem marki Advan. No to jest kombo, które spowodowało, że szczęka opadła mi na sam dół. Dźwięk GT3 i GT4 w połączeniu z agresywnością nitki Higashi wywołuje u mnie ciary aż do dzisiaj. Wiadomo, kiedy wyjazd zbliżał się ku końcowi, nie mogło się obyć bez upamiętniającej sesji całym składem. Więc wyjechaliśmy przed bramę, ustawiliśmy wszystkie driftcary i każdy cyknął sobie parę fotek. Kolejną trasą, którą wzięliśmy na ruszt, był Nishi Course. Jednakże nie w całości, a w skróconej jego odmianie, na której chłopaki zrobili istny pogrom. Tandemy na co najmniej 4 samochody, drzwi w drzwi i odpalenie do samego końca. Trasa może nie była zawrotnie szybka w porównaniu do Kity, ale możliwość kontaktowej jazdy w kilka samochodów to jest to, co odróżnia drift od innych rodzajów motorsportu. I właśnie na tej nitce chłopaki mieli okazję się wykazać. Spójrzcie tylko na te traily. Kto nie kocha togę? Ostatnim elementem tej części wyjazdu był Toge Course. Nitka, którą wszyscy zachwycali się najbardziej przez swoją agresywność, zawiłość i prędkość. Idealnie odwzorowuje górskie trasy, z którymi mamy do czynienia na streetie. Każdy przyjazd wydaje się być inny i nigdy nie wiesz, jak zachowa się twój samochód w stosunku do tych ogromnych wyrw na poboczach i drzewach dookoła, co dodaje ogromnej dawki adrenaliny.
właśnie akcentem kończymy swoją przygodę na Ebisu Circuit, która była drugim rozdziałem Japan Trip 2022. Teraz udajemy się w stronę Tokio, gdzie czekają na nas dziesiątki kilometrów do zwiedzenia i doświadczenia tego, co wcześniej wydawało się być dla nas nierealne. Do usłyszenia!